Witam serdecznie w tym specjalnym odcinku. Z powodu zbliżających się wyborów na specjalne Państwa życzenie wyrażone w dziale społeczności, w ankiecie, która była tam w ostatnich dniach, powstaje ten materiał, oraz także z myślą o tym, żeby nasz głos był maksymalnie efektywny. Ten materiał będzie odpowiadał na pytanie, co ja sądzę o Konfederacji. Naprawdę bez względu na to, czy się ze mną zgodzicie, czy też nie, ja jako były żołnierz już teraz Państwu mówię, że pomimo, nawet gdybyśmy się nie zgadzali w tej opinii, którą za chwilę usłyszycie, to w sytuacji, gdy w Polsce byłaby wojna, tak, ja bym walczył także i za Wasze miejsce pracy, i za Wasz dom. Więc co ja sądzę o Konfederacji? Jakie są ich najważniejsze idee, które ja obserwuję na przestrzeni już mojego prawie 25-letniego doświadczenia w ocenie tego, co się dzieje i obserwacji politycznych. Przyznam się Państwu szczerze, że ja też kiedyś głosowałem na Konfederację, oddałem na nich swój głos. Myślę, że znam bardzo dobrze te idee i te głoszone zagadnienia. Jeszcze za czasów UPR Janusza Korwin-Mikkiego i teraz przez te wszystkie przepoczwarzenia się tych partii aż do obecnej struktury i tego, co się tam dzieje w tym ugrupowaniu, więc myślę, że mogę się w miarę tak klarownie wypowiedzieć na te najważniejsze idee, które głosi całe środowisko, jak i też poszczególni sympatycy. Najważniejsze idee to jest w pierwszej kolejności niskie podatki i państwo minimum. Drodzy Państwo, jak zobaczymy, co się teraz dzieje w światowej gospodarce, to widzimy, że można kraje podzielić na całym świecie na te, gdzie państwo zapewnia minimum, gdzie państwo jest minimum, oraz także państwa, gdzie poprzez system podatkowy występuje dość duży udział państwa w gospodarce. No i ten udział państwa w gospodarce właśnie odnosi się do podatków. Czy są one generalnie niskie, czy w ogóle ich nie ma, czy też są dość wysokie. No i co się okazuje? Że jeżeli rozpatrujemy państwa, gdzie jest najniższy udział państwa w gospodarce, to najnowsze badania, najnowsze analizy, które są dostępne, pokazują, że najniższy udział państwa w gospodarce jest w takich krajach jak Gwatemala, Madagaskar, Republika Środkowoafrykańska i te różne inne, wiele różnych innych tuzów gospodarczych, z którymi nie chcielibyśmy mieć wiele do czynienia. Ale także w historii naszego kraju, w ponad 1000-letniej historii naszego kraju, także był okres, kiedy w Polsce podatki były niskie. I jak pokazuje tutaj przykład w tle, przed pierwszym zaborem Polska była rajem podatkowym. Podatki były rekordowo niskie, były naprawdę znikome w porównaniu z tym, jakie były obciążenia podatkowe u naszych sąsiadów. No i okazało się, że był to jeden z tych czynników, który doprowadził do upadku I Rzeczpospolitej. Po prostu państwo nie miało na siły zbrojne, nie miało na swoją administrację, no i po prostu się zawaliło. Myślę, że nasza historia pokazuje, że teza o tym, żeby państwo było zredukowane do minimum i żeby niskie podatki w Polsce obowiązywały, została zweryfikowana negatywnie, sfalsyfikowana, co oznacza, że teza o tym, że niskie podatki i państwo minimum jest optymalna dla naszego kraju, jest nieprawdziwa i historia naszego kraju pokazuje, że był to jeden z głównych czynników upadku I Rzeczpospolitej, więc ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem państwa minimum i takiego nastawienia na to, żeby podatki były znikome albo w ogóle by ich nie było. Druga idea, która przyświeca temu ugrupowaniu, to jest teza o tym, żeby nie było długu. Teza zero długu jest lansowana przez bardzo wielu zwolenników i oni bardzo gardłują nad tym, że w Polsce teraz mamy do czynienia z przyrostem zadłużenia. Oczywiście tak nie jest, ale warto zwrócić uwagę i przeanalizować, czy na przestrzeni historii polskiej, na przestrzeni 1000 ostatnich lat były takie okresy, gdzie nie było długu, kiedy polski budżet był zrównoważony. I był taki okres. Niecałe 100 lat temu, kiedy była II Rzeczpospolita, to polski budżet był generalnie zbilansowany. Nie było ani nadwyżki w budżecie, ani deficytów, a zwłaszcza pod koniec lat 30. budżet był super zrównoważony i ten wykres, który jest w tle, bardzo ładnie to pokazuje. I co się okazało? Że taka polityka i idea zero długu spowodowała, że polska gospodarka jako jedna z ostatnich wychodziła z wielkiego kryzysu po wielkim krachu giełdowym
w 1929 roku w Polsce nie było kapitału do tego, żeby się rozwijać. Polska była zapóźniona i nie było naprawdę finansowania naszych sił zbrojnych. Jednym z najlepszych dowodów było to, jak już w październiku, jak w końcówce 1939 roku marszałek Rydz-Śmigły w wywiadzie z Melchiorem Wańkowiczem żalił się, że była błędna polityka zero długu, mógł się zgodzić na dług, mógł się zgodzić na to, żeby poprzez zadłużenia, zobowiązania finansować przynajmniej rozwój polskich sił zbrojnych. Po prostu filozofia zero długu i takie nastawienie, taka idea, żeby nie było długu, jest absolutnie fałszywa. I dowód na to jest też płynący z finansów przedsiębiorstw. Taka idea mówiąca o tym, że koszty długu, koszty finansowania zewnętrznego są niższe niż koszty kapitałów własnych, między innymi pokrywają się z obserwacją, jak działają finanse publiczne i tu w tym wypadku także koszty pozyskiwania kapitału, czyli zadłużenia, są wyraźnie niższe niż to, ile byśmy potrzebowali sami zapłacić za finansowanie. Stąd też dług generalnie się opłaca. Najważniejsze, żeby dług był udomowiony, żeby nie był w rękach inwestorów zagranicznych w znacznym stopniu i w takiej sytuacji sytuacja jest bardzo klarowna, a najlepszym dowodem na to jest sytuacja Japonii, gdzie mamy bardzo gigantyczną wartość długów do PKB, a państwo należy do grona jednych z tych najlepiej rozwiniętych. Więc teza o tym, że zero długu przyniesie nam rozwój gospodarczy, jest absolutnie znowu negatywnie zweryfikowana i teza zero długu doprowadziła nas, czyli Rzeczpospolitą, do upadku. Jest to jeden z tych powodów, dlaczego druga Rzeczpospolita upadła. Więc ta druga idea, która jest zgłoszona, jest absolutnie nieprawdziwa i także nie prowadzi do rozwoju naszego kraju, prowadzi do upadku, do tego, żeby kraj się nie rozwijało, żeby w ogóle zniknął z mapy świata. Więc już te dwa czynniki sygnalizują nam, że jeżeli chodzi o idee ekonomiczne, nie warto iść tą drogą. Kolejna teza, którą głoszą, jest dojście do parytetu złota. I parytet złota także był ćwiczony w naszym kraju w latach międzywojennych. I to także był jeden z tych powodów, dlaczego upadła druga Rzeczpospolita, ponieważ nie było kapitału na rozwój. Waluta była tak silna, że polscy eksporterzy nie byli w stanie konkurować na rynkach zagranicznych. I ta teza o tym, żeby trzymać się sztywno parytetu złota, została negatywnie zweryfikowana, więc jest to także jeden z tych powodów, dlaczego Rzeczpospolita upadła. Na przestrzeni naprawdę naszej historii kolejny punkt i argument ku temu, żeby nie iść tą drogą, jest jak najbardziej uzasadniony, ponieważ nasza historia pokazuje, że trzymanie się parytetu złota było złą strategią i doprowadziło do upadku, w tym wypadku do upadku II Rzeczpospolitej. Kolejnym takim ciekawym wydarzeniem, taką ideą, która jest zgłoszona, to jest idea wielowektorowości i także przez wielu sympatyków i członków tego ugrupowania jest lansowana. Wielowektorowość ma dać nam tutaj pole do manewrowania w polityce. A jak sobie przypomnimy historię II Rzeczpospolitej, to także był to przyczynek upadku tego państwa. Z jednej strony w 1938 roku dokonywaliśmy zajęcia Zaolzia, a już następnego roku poszliśmy z przeciwnikami Adolfa Hitlera na wojnę. I doprowadziło to do tego, że polityka wielowektorowa została wykorzystana przez naszych wrogów na naszą niekorzyść. Więc teza o tym, że wielowektorowość pozwoli nam doprowadzić do rozkwitu naszego kraju, jest negatywnie weryfikowana przez historię. I wielowektorowość doprowadziła do upadku II Rzeczpospolitej. Musielibyśmy być naprawdę bardzo potężnym krajem, żeby taką wielowektorowość stosować, ale jak pokazuje nasza najbliższa, niedawna historia, raczej prowadzi to do upadku niż do rozkwitu naszego kraju. No i oczywiście na przestrzeni ostatnich 4 lat mogliśmy także obserwować rozprzestrzenianie się i lansowanie idei liberum veto i warcholstwa, niezgadzania się na to, co się dzieje w naszym kraju. Chociaż jest wojna, chociaż naprawdę trwa zagrożenie naszych granic,
no to Konfederacja dała się poznać jako siła destruktywna, jako siła, która dąży do anarchii, która nie zapewnia bezpieczeństwa, których działanie, które lansowane idee nie prowadzą do wzrostu bezpieczeństwa naszego kraju, a naprawdę o to teraz chodzi, kiedy Rosja przystępuje do tego, żeby weryfikować tutaj cały system bezpieczeństwa w naszym świecie, zwłaszcza w Europie Środkowej, to my potrzebujemy bezpieczeństwa, więc teraz nie można działać na rzecz niskich podatków. Nawet trzeba nakładać dodatkowe podatki, żeby były środki na siły zbrojne. Nie wolno posługiwać się ideą zero długu, ponieważ to także nie pozwoli finansować wydatków, które będą zapewniały nam bezpieczeństwo. No oraz oczywiście teza o tym, żeby parytet siły, żeby dojść do parytetu złota i żeby opierać się na tej idei w rozwoju gospodarczym, także nie wytrzymuje krytyki. Więc naprawdę, kiedy zbierzemy te wszystkie idee ekonomiczne do kupy, to widzimy, że na przestrzeni ponad tysiącletniej historii naszego kraju, a zwłaszcza ostatnich 100 lat, idee głoszone przez to ugrupowanie prowadziły do upadku Rzeczpospolitej, do zaniku naszej państwowości i nie prowadziły do naszego rozwoju, więc naprawdę ja się dziwię, że tak wielu ludzi cały czas lansuje te idee, tak jakby nie byli w stanie poszukać w historii przykładów, które falsyfikują tezy, które te ugrupowanie głosi. A dodatkowo, kiedy zobaczymy, jak niektórzy liderzy tego ugrupowania już na przestrzeni niedawnej historii, jakie tezy były lansowane, jak na przykład tak zwana słynna piątka Mencena, to pokazuje, że te ugrupowanie jest po prostu nieodpowiedzialne. To tacy polityczni nastolatkowie, którzy jedno mówią, drugie robią, i ich mała wiedza na temat skutków gospodarczych wprowadzenia tych idei w życie prowadziłaby do nieszczęść naszego kraju, a nie o to teraz chodzi. Naprawdę wchodzimy teraz w taki okres historii naszego kraju, gdzie potrzeba łożyć dużych środków na rzecz bezpieczeństwa, a te idee, które są lansowane, stoją w sprzeczności, ponieważ historia pokazuje, że wprowadzanie niskich podatków i państwa minimum w sytuacji państwa takim jak jest Polska, idei zero długu, parytetów złota itd., prowadziłyby do upadku naszego kraju, a nie do rozkwitu. Więc moim zdaniem tezy lansowane przez Konfederację są błędne i ja osobiście na pewno nie oddam swojego głosu na to ugrupowanie. A co Państwo zrobicie, to jest Wasza wola. Ten materiał miał być poświęcony temu, żeby przedstawić moją subiektywne zdanie na ten temat, jak ja to widzę i co myślę na temat tego ugrupowania. Jeszcze raz podkreślam, że ja kiedyś głosowałem, już bardzo dawno temu głosowałem na to ugrupowanie, ale już więcej tego oczywiście nie zrobię. Cieszę się, że ten epizod jest już za mną, ale bardzo dobrze znam idee głoszone przez to środowisko, więc byłem w stanie się w miarę rzetelnie wypowiedzieć w tej materii. Cieszę się, że mogłem się podzielić z Państwem moją wiedzą. Mam nadzieję, że ona zwiększy efektywność naszego głosowania jako całości, zbiorowości. No i oczywiście decyzja należy do Was. Cieszę się, że mogłem Państwu przekazać moje idee. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych materiałów na Państwa życzenie poświęconym wyborom parlamentarnym, które już wkrótce będą miały miejsce. Pozdrawiam, do zobaczenia, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.